Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Spotykamy się z autorkami i autorami filmów z konkursu, a dzisiaj moją gościnią jest Kamila Tarabura, reżyserka filmu Chodźmy w noc. Witam Cię bardzo serdecznie, cieszę się, że znalazłaś czas i że możemy porozmawiać o Twoim filmie. I przechodzę od razu do rzeczy, bo bardzo ten nasz czas nagrań jest ograniczony, więc staram się jak najwięcej wycisnąć z moich gościń i gości. Powiedz mi, dlaczego? Opowieść o nastolatkach to jest jednak bardzo specyficzny gatunek, bardzo specyficzny rodzaj kina. I ciekawa jestem, co Cię przyciągnęło do tego scenariusza i właśnie do historii tych dwóch dziewczyn, że stwierdziłaś, okej, to jest to, o tym robię, o tym opowiadam. No więc ja szybko wykorzystam moment. Dzień dobry wszystkim. Historia jest dosyć prosta. Mianowicie ja mam siostrę, która jest 15 lat ode mnie młodsza. I zawsze to było dla mnie ciekawe, że te 15 lat jest jednak taką ogromną różnicą, chociaż niby niedużą, ale ogromną w kwestii tego, jak postrzegamy pewne rzeczy i jak podchodzimy do szkoły, do ubioru, do przyjaźni, do wielu, wielu aspektów. Więc w pewnym sensie jakby zrobienie tego filmu było próbą poznania też właśnie jakby mojej siostry paradoksalnie i jej rówieśników. No to bardzo ciekawe. Ja mam siostrę, jedną z licznych, która jest 10 lat młodsza ode mnie i też taka perspektywa spotykania się między nami za pomocą filmów i robienia, nie tylko robienia razem rzeczy, ale też oglądania razem rzeczy i poznawania różnych perspektyw, jakie mamy, to była taka metoda. Obejrzałyśmy mnóstwo filmów razem, żeby się jakoś spotkać, więc gdzieś faktycznie kino oferuje taką możliwość, żeby poznać perspektywę tej osoby, którą niby się kiedyś było, bo przecież też byłaś kiedyś 15 lat młodsza niż teraz jesteś i miałaś tego rodzaju dylematy, ale to jest super ciekawe, że tam jednak jest ta Wicka po drugiej stronie, którą jest Twoja siostra, do której to gdzieś też może trafić. I powiedz mi, proszę, przepraszam. Ja powiem, bo zabawna historia jest taka, że generalnie moja siostra w żaden sposób nie była w stanie zachwycić się filmami, które ja oglądałam w jej wieku. Ja robiłam próby, począwszy od tego, jak była bardzo malutka, puszczałam jej bajki Disneya, które dla mnie były super ważne. Ona cały czas mówiła, oni tylko śpiewają, to jest nudne. I dlatego dla mnie to było bardzo ważne, bo zrozumiałam, że to pokolenie już też inaczej, innych rzeczy potrzebuje w kinie, dlatego chciałam ją zaprosić i włączyć w cały ten proces powstawania. I faktycznie jakby ona była osobą, z którą konsultowałam kolejne drafty i gdzieś tam starałam się jakoś słuchać jej perspektywy i jej rówieśników, żeby nie popełnić tego błędu i nie zrobić czegoś, co nie będzie dla nich w żaden sposób pociągające. To może zdradzisz, czy był taki moment, kiedy ona Ci powiedziała, słuchaj, siostra, to w ogóle nie jest to, musisz to wywalić, musimy to przepisać jakoś na nowo, bo jeśli była konsultantką, no to może się tak zdarzyło, zdradzisz nam jakąś taką sytuację, w której faktycznie poczułaś, że okej, ja trochę tracę kontakt z młodzieżą, mimo że jednak ten film bardzo jest o nich i to było coś, co naprawdę wniosło coś w tą opowiadaną historię. No najbardziej to było takie odczuwalne w samym już jakby w samej pracy na dialogach i na języku, jakim wypowiadają się bohaterki, jakim się posługują, bo faktycznie jakby razem z scenarzystką Niną Lewandowską pisałyśmy dialogi i wydawało nam się czasami, że jakieś tam powiedzenie typu na przykład dzban jest super na czasie, a ona mówiła, ale serio, tak już naprawdę nikt nie mówi, więc w warstwie jakby językowej, no to faktycznie bardzo, bardzo nam pomogła, a dodatkowo niektóre sceny, na przykład dosłownie scena na karuzeli jest zainspirowana wydarzeniem z życia mojej siostry, więc starałyśmy się czerpać z Niną na bieżąco jak najwięcej z różnych spotkań, bo moja siostra nie była naszą jedyną konsultantką, konsultowałyśmy też się z młodzieżą z Warszawy, także każdy coś do tego swojego rzucił. Super, to jest tak cenne, że ty masz historię do opowiedzenia, ale czujesz, że nie będziesz jej opowiadała sama, bo zależy ci na tym, żeby ona jak najbardziej
odzwierciedlała jednak życie nastolatków, to jest super piękny gest, bo kiedy ja oglądam Twój film, to sobie myślę, o wow, wreszcie ktoś, kto opowiada o nastolatkach tak jakby były osobami, a nie jakby takim gdzieś tam światem, który my być może pamiętamy, bardzo jakoś nostalgizujemy, chociaż to jest też dziwne, bo mało znam osób, które były super szczęśliwe będąc nastolatkami. To jest jednak taki czas, w którym się człowiek jednak mocuje z rzeczywistością. Więc o tym wyzwaniu, jakim był język i takie opowiadanie, żeby być blisko nich, już powiedziałaś, ale powiedz mi też, jak było z dziewczynami, jak było z odtwórczyniami roli Majki i Krysi, bo to są bardzo mocne dziewczyny, bardzo mocne aktorki i chciałabym, żebyś powiedziała trochę o tym spotkaniu z nimi i też poszukiwaniu ich, bo przypuszczam, że sam proces castingu to też nie jest coś, co trwa 5 minut w przypadku takich ról jak te, które tutaj widzimy. Dla mnie jakby priorytetowym założeniem było to, żeby zagrały nastolatki, a nie studentki czy młodo wyglądające aktorki. Dlatego właściwie można powiedzieć, że pracowałam nad tym filmem z amatorkami, dlatego że Agnieszka Rajda, odtwórczyni głównej roli, wciąż była i jest jakby uczennicą liceum. Udzielała się w teatrze w Raciborzu. Natomiast Nel Kaczmarek miała doświadczenie, była wówczas, jak ja ją poznałam, po Rojście, gdzie miała jakiś taki znaczący epizod do zagrania, ale już powiedzmy była obyta z planem. Dla Agnieszki to był pierwszy w ogóle kontakt z filmem, dlatego ja też miałam ogromne poczucie odpowiedzialności za to, do czego ją zapraszam, bo ta rola powiedzmy w wielu miejscach wymagała wyjścia poza jakąś strefę komfortu. Ale co zabawne, pomimo tego, że casting prowadziliśmy otwarty jakby i poprzez przeróżne media rozsyłaliśmy informacje, że poszukujemy takich dziewczyn. Myślę, że castingowaliśmy paręset dziewczyn z całej Polski. I co zabawne, pierwszy self-tape, jaki dostaliśmy, to było nagranie Agnieszki Rajdy, dlatego że moja znajoma jeszcze z Warszawskiej Szkoły Filmowej, aktorka Magda Kwiatkowska, powiedziała, jak zobaczyła tylko ogłoszenie na Facebooku, powiedziała: słuchaj, ja już mam dla ciebie taką dziewczynę, że oszalejesz. I faktycznie jak dostaliśmy ten self-tape, to Paulina Krajnik, nasza reżyserka castingu, powiedziała, no nie wiem, możemy dla takiego poczucia jakby, że jednak zrobiło się całą robotę, jechać dalej i szukać, ale właściwie nic więcej się nie wydarzy. Mamy ją. No to niesamowite. Czasami są te takie strzały po prostu znikąd, że coś się tak wydarza poza planem i super historia też jednak niesamowite, że te spotkania tak mogą przebiegać. Chciałabym Cię też zapytać, bo oczywiście ich energia na ekranie, to jak one są od siebie różne, jak też postaci, które grają, są różne, to jest jedno, ale też dla mnie bardzo ważnym wymiarem tego świata i myślę, że tutaj pod tym względem nie różni się akurat ani od nastolatek, ani od starszych od siebie osób, jest to, w co one są ubrane. Więc chciałabym też porozmawiać chwilę o tym, jak myślałaś razem z Moniką Białą o kostiumach, o tym, w co one będą ubierane, w co one będą też przebierane, bo jednak mamy tutaj też ten motyw bycia przebraną za kogoś nie do końca kim się jest. Więc w ramach tej historii również to na mnie zrobiło duże wrażenie. Gdybyś mogła trochę o tym opowiedzieć, jak szukałyście dla nich właściwie tego stylu, bo to jest tutaj coś, co mnie uderza mocno. No, powiem, tak wydaje mi się, że jestem osobą, która w miarę na bieżąco i też pewnie poprzez moją siostrę jakby orientuje się w tym, co się teraz nosi. I bardzo zależało mi na tym, żeby te bohaterki faktycznie wyglądały bardzo nowocześnie i też pretekstem w opowieści jest to, że one wychodzą na urodziny, więc mają jakby możliwość i mają pretekst do tego, żeby się wystroić. Co to znaczy dzisiaj wystroić się? No jakby nie żyjemy już w takich czasach, że się chodzi w sukience i w obcasikach na imprezy, stąd jakby są te dwie stylizacje. Monika Biała jest świetną stylistką i sama ma bardzo odważny styl i bardzo dobrze orientuje się w tym, co jest dziś jakby na czasie. No i gdzieś w obliczu tego, jakie to są bohaterki i
i jakie mają osobowości. Stworzyłyśmy no, taką sylwetki tych bohaterek, jak powinny wyglądać. I gdzieś wydaje mi się, że w dzisiejszej jakby takiej modzie są pewne już takie kluczowe jakby hasła, na przykład martensy, jakby to są też szczególne martensy, które nosi Krysia, czy jakby buty Majki też coś znaczą. Wiem jakby, że to już w pewnym sensie zostało przyporządkowane pewnym osobowościom i osobom, które chcą coś poprzez to wyrazić. No i bardzo zależało nam, żeby unikać sieciówek. Raczej to są rzeczy z niszowych firm, czy wręcz ze sklepów z odzieżą używaną. Dlatego, że wydaje mi się, że to pokolenie po prostu w przeciwieństwie jeszcze do mojego, do tych sieciówek już raczej nie chodzi. Tak, no a poza tym jednak ubiór w przypadku postaci na ekranie, on też strasznie dużo nam wysyła sygnałów na temat tego, z jaką właściwie osobą mamy do czynienia. I ty te dwie dziewczyny wysyłasz w taką odyseję właściwie. One wędrują między różnymi miejscami. To jest cały kalejdoskop wydarzeń i postaci i miejsc. Chciałabym, żebyś też trochę powiedziała o tym, jak z operatorem, czyli Patrykiem Kinem, planowaliście dla nich ten świat, który one będą przemierzały i jakby całą tą drogę, bo ona jest bardzo charakterystyczna, tam dużo się dzieje w obrazie, więc jeszcze o to bym chciała cię dopytać. No, z naszym jakimś takim nadrzędnym założeniem z Patrykiem było to, żeby opowiadać w warstwie wizualnej dosyć uniwersalnie, czyli żeby nie do końca było łatwo rozszyfrować, gdzie jesteśmy. Stąd jakby już odpowiedni dobór lokacji, które mają jakąś taką wszechstronność w sobie. Jeżeli chodzi o takie wizualne referencje, to bardzo ważny był dla nas taki fotograf Bill Hanson i chyba właśnie podejście do tego, jak pokazywać noc, która w naszym filmie jest bardzo ważna, wzięliśmy z jego fotografii, bo gdzie się dało, to staraliśmy się dosyć prostymi środkami, bo to są zazwyczaj jakieś pojedyncze, na przykład jarzeniówki, ale one nadają tym miejscom jakiś taki charakter, wydaje mi się właśnie uniwersalny. Ta noc jest dosyć kolorowa i barwna no i jakby w warstwie wizualnej też bardzo ważne było to, żeby ten język ewoluował w trakcie. Kamera jakby jest coraz bardziej przyklejona do bohaterki, jest coraz bardziej rwana i tak z bardzo ogólnych założeń. Bardzo też doceniam w twoim filmie to, że to nie jest jedna bohaterka, którą spotykają różne rzeczy na trasie, tylko że one są dwie. Powiedz mi też trochę o tym, bo dużo się mówi, że jasne, zmienia się reprezentacja, wizerunek kobiet, dziewcząt na ekranie, jest tym coraz lepiej, też w pisaniu, że one są coraz bardziej osobami, są wielowymiarowe i o twoich bohaterkach można to powiedzieć, ale często jednak pojawia się taki zarzut, że jest ich za mało w tym sensie, że najczęściej jest jedna i ona to wszystko musi nieść na swoich barkach. Czy ty myślałaś właśnie o tym, że chcesz trochę dodać coś do tego świata wspólnoty, trochę dziewczyn, żeby ich było więcej? Jak ty na to patrzysz w ogóle? Dla mnie bardzo ważne jest to spotkanie jakby na ekranie dwóch dziewczyn, bo dopiero z tego spotkania wychodzi jakaś taka energia i pamiętam, że super to nazwała Natalia Fiedorczyk podczas konsultacji z nami, że one toczą taką kulę po prostu dziewczyńskiej mocy, która nabiera na sile i na sam koniec, no nie chcę tutaj teraz spoilerować, ale jakby na sam koniec jest gdzieś wybuch tej mocy i buntu i dosłownie już pokazanie środkowych palców do całego systemu jakby z zewnątrz. Więc to by się moim zdaniem nie mogło udać, gdyby to była tylko jedna bohaterka, bo o tą dynamikę i też ta dynamika się rodzi z ich różnic, ale daje jakby możliwość do tego, żeby doszło do wybuchu.
Jasne, ten wybuch to jest chyba tutaj ważne słowo. Dobrze, że to wybrzmiało. To mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Co Twoja siostra, jej koleżanki i koledzy na ten film? Bo pewnie już go też mieli okazję zobaczyć. Czy zaakceptowali? Była kolaudacja ze strony młodych? Zaakceptowali, utożsamiają się z nim i faktycznie jakby powiedzieli, że są w stanie jakby odczuwać zarówno to, co czuje Krysia, jak i Majka. Więc No to... dla mnie najlepsza recenzja. No tak, to już dostałaś nagrodę jury młodzieżowego właściwie w pewnym sensie, bo to jest super, jeśli powstaje film o młodych, z którym młodzi wchodzą jakby w jakąś relację, a nie mówią, to nie o nas, bo takich filmów jest zdecydowanie za dużo, a Twój, jak sama mówisz, nie jest jednym z nich i to jest super, świetna sprawa. Ja się bardzo z tego cieszę. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogły ją kiedyś kontynuować, bo rozmawianie o dziewczyńskich filmach jest jedną z moich ulubionych rzeczy na świecie. Szczególnie jeśli autorkami filmów są dziewczyny, więc to już w ogóle super sprawa. Dziękuję Ci jeszcze raz i trzymam kciuki i powodzenia i dużo zdrowia, bo to jest teraz też super ważne. Też dla siostry. Dziękuję. I nawzajem. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki pięknie.